Wioska Zia, wkomponowana subtelnie w zbocze góry Dikeos, jest jedną z największych atrakcji wyspy Kos. Znana przede wszystkim ze spektakularnych i najlepszych na wyspie zachodów słońca, jak i wszechobecnych keramików z tutejszym rękodziełem i lokalnymi przysmakami. Ponoć to w tej wiosce można poczuć nie tylko prawdziwy klimat wyspy, ale również całej Grecji. Dlatego uznaliśmy, że warto sprawdzić te rekomendacje i przekonać się, jakie będą nasze wrażenia. Zatem korzystając z komunikacji publicznej, postanowiliśmy pojechać do Zia, a i przy okazji zobaczyć jeszcze coś więcej, co okazało się być, ale o tym już w dalszej części filmu. Jak już przyjedziecie do Kos i wysiądziecie obok ronda z delfinami, jest tam taka budka informacyjna, w której siedzi pani i ta pani jest wam w stanie po prostu powiedzieć, jak macie się poruszać po Kos, czy też tutaj po okolicach, czy jak wydostać się z Kos w jakieś konkretne miejsce. My zapytaliśmy oczywiście, jak dostać się do wioski Zia i powiedziała, że mamy iść na taki bus station i stamtąd dostaniemy się już do wioski Zia bezpośrednio. Także pokazywało nam z tego miejsca, z tego ronda właśnie z delfinami około 7 minut. No i teraz według Google Map idziemy, śmigamy tutaj uliczkami Kos. A co ważne, do wioski Zia są tylko 2 busy tutaj z Kos o godzinie 9 i bodajże o 13, tak? No i okazuje się, że prawdopodobnie pojedziemy tym czarnym busem, który tam stoi. Taki pan nam to wyjaśnił, o ile on jest wiarygodny, bo teraz siedzi tam na przystanku obok takiej pani w czerwonym. Ogólnie to naopowiadał nam całą historię swojego życia i strasznie pretensjonalny sposób do wszystkiego. No ale chłop się wygodał, pożalił się, ale widać, że Somce jakby na to zapracował, że nim o lekko. Beata pytała jeszcze, tutaj jest bus info, także tutaj można jeszcze zapytać i dopytać. No i okazało się, że ten bus, do którego wsiedliśmy na początku, okazał się za mały. Było za dużo chętnych, dlatego przesiadamy się do większego. Idziemy do takiego big busa i tym pojadziemy do wioski Zia. A szkoda, bo tamten był taki fajny, amerykański. A taki był ładny, amerykański, szkoda. No i dotarliśmy do wioski Zia, wstępnie trochę rozejrzymy się tutaj po samej wiosce, po samej miejscowości, a później pójdziemy na ten najwyższy szczyt Grecji, chociaż zobaczcie, są chmury na górze. A to jakże ze swojska brzmiąca nazwa Melina. Także jakby ktoś miał potrzeba wrócić do tych takich dawniejszych czasów, jak się chodziło po melinach, to może się tu wstąpić. Ale nie wiem, co w tej melinie sprzedują. Czy tak kiedyś wyskokowe, dość mocne napoje, byle jaki, które potrafiły niejednego sponiewierać i to dość ostro sponiewierały. Także nie mam pojęcia. To już musicie sami zaryzykować. Ja tam nie idę, bo się boję, że to zostanę i nie wyleza później na ta góra tam. Ta już zaś coś wonio. Co wonios? Takie są mydełka. Fajnie to pachnie. Naturalne. Jest to uzo, co my kupili, Beata, w tych butelkach, tylko nie ma tu ceny, nie wiem po ile to jest. Ja po 11. 11, a my kupili po 8,50 w mieście Kos, takie buteleczki półlitrowe, czyli wyszarpaliśmy tani. Gałeczka wygląda, jakby ktoś chciał, euro 50. Nawet można naturalny stone, czyli naturalny kamień kupić za 1 euro. Ze sznurką. No bo to może do pumek dopięć. No ja, no ale to jest kamień tu gdzieś, tam wiesz? Nie. Gąbka taką? Pomyłaj tej za to, jak ty. No, gąbka. No, tu mamy takie fajne widoczki na nabrzeże tutaj grecko-tureckie. No i tamten kościół w oddali. No i pięknie, pięknie. Bardzo ładne widoki. No a góry, jak widać, spowite są chmurami, także wychodzimy tam z nadzieją, że wiatr jakoś te chmury rozgoni, że zniweluje się to nieco i będzie lepiej. To jest zamknięte, nawet ta budka tam jest zamknięta z biletami i to jest całe tu ogrodzone i w tym parku
znajdziecie takie atrakcje jak tu właśnie na tej tablicy, czyli jakieś tam zwierzątka, żółwie są na przykład, jakieś ławeczki, oczywiście jakieś snackbary i tego typu rzeczy. No i tarasy widokowe, jakieś lornetki na tych tarasach. I taki sobie park tutaj naturalny rzekomo. My idziemy do bardziej naturalnego dali jeszcze, bo będziemy wchodzić w góry. Tam będzie prawdziwa natura naszym zdaniem. A to tu taka jest bardziej atrakcja do tych wszystkich, którzy przyjadą do wioski i chcą może trochę bardziej tak poobcować z naturą, od tych tawern tu jakoś odpocząć. Szukamy tawerny Zia, bo obok tej tawerny Zia była ta goda, że tam jest informacja, jak dostać się na szczyt. Tu jest tawerna Zia. No stress. Czyli bez stresu, tam się nie będziemy stresować, także idziemy do tej tawerny, żeby się odstresować od ciupinka, żeby my nie byli nerwowi, żeby się wyciszyli, a przy okazji czegoś napili. Być może, o ile to jest otwarte, bo tu większość lokali o tej porze jest, widzę, zamknięta. Hello? 3,5. A wy, nie ma half? O, muszę mieć większe. Tu no, są małe piwa, mnie się chce nie mało pić, no fez mi się chce pić i nie umiem normalnego piwa sam przywieźć. Pół litra, bo co do powrotu właśnie z wioski Zia o 15:45 jest ostatni bus, a my tu pewnie będziemy nieco dłużej, także trzeba tam rozejrzeć się za jakąś taksówką. Wioska Zia, mimo że okazała się być całkiem sympatyczna i czasami czarowała nas niuansami, to jednak nie potrafiła nas zauroczyć i zatrzymać na dłużej. Dlatego postanowiliśmy szybko wdrożyć drugi etap naszego planu, który wydawał nam się bardziej ekscytujący, a po powrocie już bardziej na luzie rozejrzeć się po Zia raz jeszcze. Idziemy teraz już na górę Ja powiem ci, już mam tego dość. Diakos. Nie powiem ci. Diakos. Nie. Jako? Nie. Dikos. Diakenos. Diakenos? Nie. Diakos. Nie. To godej. Diato. Chaos. Dikeos. Na góra Dikeos idziemy. Ja nie chcę iść w tym, rozumiesz? W czym? Ja chcę iść w tej torbie. To chcesz iść w tym plecaku? No dobra, to masz ten plecak. Chciałem wziąć cięższe. Ty się tam po prostu źle chodzi, rozumiesz? Traditional cinnamon drink. Tradycyjny cynamonowy drink. Nie wiem co to jest, bo tego nie pił. W tych lokalach dużo jest takich właśnie tarasów, jak tam na dachu jakby. No bo to są tarasy widokowe, a miejscowość Zia słynie ze spektakularnych zachodów słońca, chociaż dzisiaj ta widoczność horyzontalna to jest kiepska. Na co dzień to widać tam te wysepki w oddali na morzu, dość fajnie, a dzisiaj to wszystko za taką delikatną mgiełką. Być może się to wyklaruje później. Tutaj mamy kościół z 1919 roku. W każdym razie taka informacja tu jest. Tu jeszcze taką jakąś pomniejszą kapliczka obok kościoła. Ja tam zajrzę do środka, bo kościół zamknięty. A tu może coś da się zobaczyć więcej. Tu prawdopodobnie idzie się na Dikeos. W tą stronę nawet jest tablica informacyjna. Przeszliśmy tam obok tego kościółka. Na tawernę Zia się trzeba kierować i wtedy dojdziecie do szczytu Dikeos. A tu jest pozytywny sklep. Fajny telewizor retro w tym pozytywnym shopie, czyli sklepie pozytywnym. Jeszcze raz przypomnę, że koło tawerny Zia właśnie tutaj jest nawet znak na Dikeos. Tutaj mamy tawernę, a tutaj jest szlak malowniczy. Takie fajne sotki, a tawerna wygląda tak. Te góry, mimo że nie są takie wysokie, jak tak by się wydawało w metrażu, bo to jest 846 metrów, ale one startują z punktu zero od poziomu morza tutaj, także są, jak widzicie, bardzo szczeliste. Nawet tako Czantoria ma więcej. A czy Czantoria wygląda tak? No nie wygląda. Wygląda zupełnie łagodnie i wygląda na mniejszą górę tutaj. A te są takie naprawdę imponujące z perspektywy tego punktu zero.
Tu po drodze jest kapliczka. Jak to Beata powiedziała, z Gwiezdnych Wojen. No to tak wygląda. Pewnie zamknięto jest, co? Nie ma klamki nawet. Zamknięte. Tu są takie rośliny. Tu jest strasznie sucho na Kos, bo tu już bardzo długo nie padało. Mimo tego jest wilgoć w środku i mokre są. I pajączek. Nawet pajączek, dlatego sobie tam żyją te żyjątka. Bo one tam mają woda. Tu są oliweczki. Z tym, że próbowaliśmy zerwać, ale one są takie twarde. No, są niedojrzałe, podejrzewam. Tu mijamy po drodze ferma, jakiś kus. No bo roki te kozy, one tu nie mają co jeść, tu nie ma żadnej trowy. Tu jest jakoś dziura, jakoś jama. Całe szczęście na początku idzie się w cieniu, bo jednak te drzewa tutaj trochę izolują nas od słońca. I to jest dobre, ale podejrzewam już tam później w tych wyższych partiach gór nie będzie tak lekko. No i teraz już jest zejście z tego głównego, szerokiego traktu, już w las się idzie. Tu są jakieś plamy czerwone, to chyba jest oznaczenie szlaku. O, coś takiego. I widzę tam dalej też jest, czyli to są oznaczenia szlaku. I dość tego na razie jest dużo tych oznaczeń. Ale tu ktoś kupa kamieni usypał. Szlak już jest teraz bardziej wymagający. A my tak dzisiaj nie mamy dobrego obuwia. No, żeby... Ja mam dobre obuwie. No Beata ma dość dobre. Ja mam takie jakieś adidaski, byle jakie. Beatka się tam pomału kulo, a tu mamy już takie coś. No, czyli robi się elegancko. Jak widzicie na załączonym obrazku, widoki mamy coraz to piękniejsze i wtedy się lepiej zdecydowanie idzie, jak już się ma wgląd w takie pejzaże. No elegancko, aż się nie umie doczekać, co tam będzie na górze. No idzie się takim traktem, no skalistym dość, z luźnym kamieniem, także nie zawsze jest fajnie i wygodnie. Ale nie ma najgorzej, co Beata? Chyba dość fajnie to znosisz dzisiaj, co? Już jest picobello elegancko i widoczki za mną są piękne, a przed nami myślę, że to już ostatni etap podejścia pod górę. Nie wiem, no zobaczymy, idziemy już ponad godzina 15 minut, jakimś normalnym tempem. Nie za szybkim, nie za wolnym. Niby się rzekomo tu idzie ponad 2 godziny, nie? No ale zobaczymy, chyba że to gdzieś tam jeszcze się obchodzi i to jest szczyt za tym szczytem. A tu jest taka dziura w ziemi, z tym, że to nie jest zwykła dziura jakoś, tak, że jest po prostu dziura, tylko to jest jakieś zabudowanie. Może jakiś domek pasterski, z tym, że to jest trochę dziwne, bo tu nie widać wejścia, chyba że to była piwnica, a ten domek tu był bardziej w górze. Super mieli widoczki, jeżeli tu ktoś faktycznie mieszkał, jakiś pasterz przemieszkiwał. Pozazdrościć. To już chyba końcowa jest ostatnie podejście, tak na stromo dość. A jeszcze tam chyba kawałek się idzie do góry. Jeszcze kawałek trzeba podejść pod górę. Wychodzi na to, że nasz optymizm był przedwczesny. Bo to jest tamta góra. Tam jest chyba nawet flaga, ale nie ma źle. Strasznie wieje. Musieliśmy sobie ubrać coś takiego. Ale jak to Beata wcześniej powiedziała, że trzeba tu bardzo głęboko oddychać, żeby te nasze płuca przewietrzyć od tego, szczególnie naszego śląskiego powietrza, żeby sobie podychać i te wszystkie toksyny z nas wyszły. Kopalnie, te śląskie huty, koksownie i tak dalej. Tu na skróty idzie iść. Skulać się tu na dół i prosto do Zija by szło. By się dobrze pokulali, to by się tam skulali. A tu właśnie widać ten słynny kościółek z niebieską kopułą. Powinno go dość fajnie widać. A w dole, z boku tam jest wioska Zija. No i mamy to, jesteśmy na szczycie. Na szczycie, jak to zazwyczaj bywa, jest krzyż i flaga danego państwa. Tylko że ta flaga już jest sfatygowana trochę. Ale można się domyślić, że to jest grecka flaga. Tu jest jakiś domek jeszcze. Jest otwarty. Aha, czyli to jest coś takiego. W razie W można się przespać, jest tutaj woda. Jakby komuś zabrakło, jest prąd, czyli można sobie coś tam zawsze podładować. Czyli to jest na zasadzie takiego schronu, w którym można przeczekać złe warunki atmosferyczne, jakąś burzę, gdyby tam zastał jakiś deszcz tych, którzy wchodzą tutaj na tą górę, bądź też na inne góry, da obejrzeć, co to tam jeszcze mamy. Dup się w łeb. No jakoś szafka to jest zamknięte, nie jakiś piwór, no ale nie polecałbym
korzysta z tego śpiwora, bo już cały potargany, chyba myszy go tu dowartościowały. I są jakieś stołeczki. Dobra, wychodzę i zamykam. No i udało nam się wejść na Dikeos, najwyższy szczyt wyspy Kos. No widoki rewelacyjne, widać całą wyspę. Samo wejście zajęło nam godzinę 50. Tylko że to już były takie jakby 3 etapy, już się wydawało, że wchodzimy raz na szczyt, później drugi raz, drugie takie podejście, że wchodzimy już na szczyt, a jednak okazało się, że to jest jeszcze dalej. Co niektóre osoby widziałem tam zrezygnowały, właśnie ta pani tako bardzo wesoło, w sensie tako żartownisia, bo w sukience się wybrała tu w jakichś takich ciżymkach. Ja, miała ciżymki i skarpety, mokasyny, no ciżymki jakieś, siorat, no zwoł jak zwoł. No to i tam jeszcze kilka osób zawróciło już wychodząc, bo myśleli, że wychodząc na tamtą górę i myśleli, że to już jest szczyt właściwy, a to szczyt właściwy nie był. Sam szczyt no dość fajnie zagospodarowany, jest krzyż, jest kaplica, jest taki schron do spania, co widzieliście, pokazywałem wam to wcześniej, albo jeżeli nie pokazałem, to teraz wam pokażę. Trudność trasy taka se, nie? Nic nadzwyczajnego. No momentami tam wychodziło się na jakieś ekspozycje i to wszystko, ale nie było jakichś tam specjalnych trudności, także warto wejść, nie jest to nic trudnego, a zawsze można powiedzieć, że było się na najwyższym szczycie, może nie Grecji, ale na pewno szczycie Kos. Kawałek od szczytu, tu jest jeszcze kaplica. W kapliczce jest tak. Księga wpisów jest, ale jest zapełniona już totalnie, ale udało nam się jeszcze tam coś zmieścić, jakieś bazgroły nasze. Aha, tu jest ołtarzyk i agregat prądotwórczy, kadzidełko jakieś, krzyż, ikony i tyle. Te euro to jest za to, żeby ta świeczka se zapalić. To ktoś tu wrzuca i zostawia ona po prostu. I nie kradną. Chyba nie kradną. Góra Dikeos okazała się być najpiękniejszym tarasem widokowym tego dnia i co najważniejsze, najmniej zatłoczonym. Spora powierzchnia tego dobrze zagospodarowanego i wyjątkowo płaskiego szczytu pozwala na beztroski relaks w promieniach greckiego słońca, które w połączeniu z górskim wiatrem nie jest aż tak męczące jak te ponad 800 metrów niżej. Można tu przez długie chwile wpatrywać się w krajobraz całej wyspy Kos. 45 km wzdłuż i 11 km wszerz. Przy pomrukach, a raczej przy pomekiwaniach tutejszej natury. Ach, jak pięknie się tak wychillautować. Zajrzeć, co tu jest. Może tu się zbiera woda, po prostu deszczówka i później tu mają wodę jakoś z tego. Bo utopka tu nie ma żadnego. Pewnie na woda, co? Jak myślisz? Przykryjmy to, tak było. No i po chwili relaksu lecimy już z powrotem na dół. Teraz jeszcze schodzimy do wioski Zija. W wiosce Zija jeszcze się troszeczkę rozejrzymy. Nie wiem, czy zostaniemy na tym polecanym przez wszystkich zachodzie słońca, bo jeszcze tam mają czekać na nas nasi znajomi na dole, także już tam wspólnie ustalimy dalszy plan dnia. A co do turystów, to nawet całkiem sporo, nie Beata? Z tym, że to wiadomo, że to w większości są obcokrajowcy, turyści, to nie są tubylcy. Przynajmniej nie dało się słyszeć tam greckiego, byli jacyś Polacy, byli Niemcy, byli Anglicy. Ktoś tam pewnie jeszcze był, bo wszystkich żeśmy nie słuchali, bo się nie podsłuchuje innych, ale to, co dało się usłyszeć, to tak rozkminiliśmy te narodowości. No i dość sporo i jeszcze w tygodniu tu jesteśmy, w październiku. Myśleliśmy, że to jest taka wakacyjna
wyspa, na którą ludzie przyjeżdżają raczej wypoczywać nad morzem. A tu zdziwiliśmy się, bo jednak dość sporo ludzi śmiga se tutaj i przychodzi w góry. No to dobra, mamy za 5:02 i zobaczymy, o której zejdziemy. To jest to jedyne jezioro, Słone jezioro. No, widać jakby to było wyschnięte, nie wiem, jak wczoraj jechaliśmy bliżej, no tam było widać wodę, ale z tej perspektywy wygląda jakby było totalnie suche. Ponoć tam jest rezerwat przyrody i właśnie tam są flamingi, między innymi. Że warto pewnie tam pojechać, ale przy takim tygodniowym wypadzie, no to ciężko ogarnąć całą wyspę, chociaż są głosy, które mówią, że można tą wyspę zwiedzić w jeden dzień. Ale jak zwiedzić? No to objechać można. To się zgodzę, ale zwiedzić co to jest? Zwiedzanie, zaliczenie punktu A, punktu B, punktu C, punktu D i tylko przyjechać, zobaczyć, aha i spadamy. Nie o to chodzi chyba. Bo my byliśmy już prawie cały dzień w mieście Kos i tak nie zdążyliśmy ogarnąć wszystkiego i zobaczyć wszystkiego, co chcieliśmy. Dlatego jeszcze tam będziemy wracać. No nie da się tak zwiedzać byle jak. My tak nie lubimy przynajmniej. Trzeba się pocieszyć tym miejscem, które się zwiedza. Wtedy to ma jakiś sens, myślę. A ten to jest kozioł. Kozioł, co ma wszystkie kozy pod sobą. Nie uciekaj, ci nic nie zrobię. Ale klimatu tutejszym knajpkom nie można odmówić. Są bardzo fajne, zresztą zobaczcie. Tutaj w dole taka knajpka, typowo greckim stylu. Bardzo fajnie. Tradycyjnie w miejscowości, którą odwiedzamy, kupujemy lody. Ja mam pistacjowy. Jogurt z miodem to jest tutejsza specjalność chyba, bo już takiego lodu nie jadłam nigdy. Z miodem? No dobry. Czyli lody dobre po €1,50. Tak chyba taką stałą cenę wszyscy mają. Nie różni się to niczym. Jakiś magnes będziemy kupować, czy już wszystkim mamy? Ja tu nie widzę magnesu takiego konkretnego. Chyba tak kupuje mydełka, jakieś tam pamiąteczki. A co do tej wioski, no to jak to ktoś tam gdzieś w internetach napisał, takie krupówki bardziej. Pełno straganów naokoło. Nie czuć tej greckości, że tak powiem. Jeszcze jak się wchodzi tam gdzieś dalej w te uliczki i są te lokale fajne, takie klimatyczne, to jest okej. No może faktycznie ten zachód słońca tu rewelacyjnie wygląda i dlatego ludzie tu tłumnie tak ściągają. Ale zdecydowanie bardziej podobało mi się, czy też nam się, bo Beacie też się bardziej podobało dzisiaj w górach, jak wchodziliśmy na najwyższy szczyt Kos. Zdecydowanie lepsze widoki, zdecydowanie lepszy klimat i zdecydowanie lepsze przeżycia i wrażenia. No ale być może komuś się właśnie taki klimat Grecji podoba. Chociaż bywają wyjątki, takie jakieś fajne tutaj tawerny, fajne lokale z fajnym widokiem na morze i na tutejsze wyspy i na wybrzeże tureckie. To fakt, że Zija nieco nas rozczarowała, ponieważ oczekiwaliśmy po tym miejscu bardziej swojsko-greckiego klimatu. Z mieszkańcami kręcącymi się po wąskich uliczkach oraz tych siedzących przy kawiarnianych stolikach, sącząc zwolna uzo. A zastaliśmy raczej komercyjne miejsce, które nie wyróżniało się od innych niczym nadzwyczajnym, poza pięknymi widokami. Być może właśnie nasze oczekiwania nie pozwoliły nam wtopić się w klimat Zija, a być może cała magia tego miejsca odkrywa się tu dopiero przy zachodzie słońca. My pełną satysfakcję poczuliśmy wchodząc na Dikeos, gdzie naturalny klimat tworzył się sam z każdym kolejnym krokiem, a jej widoki były zdecydowanie lepsze niż w Zija. Dlatego jeżeli czujecie się na siłach, wchodźcie na Dikeos, a wasz wysiłek będzie sowicie wynagrodzony. A teraz już do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. Górę Diakos. Z tymi górami Diakos. Diakos? Ja, Diakos. Diakeos. Jak? Diakenos? Dikeos. Już nie wiesz, nie? Dikeos.